Szanowni Państwo, czym jest kolejowa zwrotnica, każdy chyba bardzo dobrze wie. Również każdy wie, że rozróżniamy zwrotnice na te z napędem elektrycznym, mechaniczne scentralizowane, czyli te z pędnią, oraz przestawiane ręcznie. I to właśnie o tej ostatniej będzie teraz mowa. Gdy taka zwrotnica znajduje się na przykład w torze bocznym, to faktycznie jedyne co jest potrzebne do jej przestawienia, to podejść i to zrobić. A co jeżeli taka zwrotnica znajduje się w torze, po którym są jazdy pociągowe? Wtedy należałoby jakoś zadbać o to, by taką zwrotnicę można było nie tylko zamknąć w przebiegach, ale też móc skontrolować jej właściwe położenie przed wyświetleniem na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę. Wielu pewnie zaraz skojarzy się na przykład skrzynia Zazulaka. W tym krótkim filmie jednak proponuję przeanalizować przypadek, gdzie taka ręczna zwrotnica jest uzależniona w urządzeniach przekaźnikowych. Zapraszam. Przed nami zwrotnica numer 4. Za chwilę przejedzie po niej pociąg. Jest to zwrotnica zabezpieczona zamkiem kluczowym. A to dlatego, żeby jej nie przełożyć, nie podać. Proszę Państwa, przed nami zwrotnica numer 4 uzależniona w przebiegach spod semafora wjazdowego oraz wyjazdowego. Uzależniona jest kluczowo, dlatego, żeby nie było czegoś takiego, że podamy sobie semafor wjazdowy, pobiegniemy w teren, przełożymy zwrotnicę i na sygnał zezwalający pociąg wjedzie nam w szopę. No, nie byłoby to najfajniejsze, a więc właśnie w tym celu, żeby czegoś takiego nie zrobić, zamontowano tutaj taki zamek kluczowy. Żeby móc podać semafor wjazdowy, trzeba posiadać kluczyk, który jest tutaj w zamku. Obecnie zwrotnica jest zaryglowana w pozycji plus, czyli w wjeździe prosto na stację. I tylko w tej pozycji da się wyciągnąć zamek z klucza. A więc w pozycji minus nie da się podać semafora wjazdowego lub wyjazdowego z maltanki lub na maltankę, no bo zwrotnica by była w minusie, jazda na szopę i sygnał zezwalający, no to głupio by było się wtarabanić na sygnale zezwalającym na szopę. Tutaj znajduje się trzpień zamka, który sprawia, że nie możemy sobie przełożyć zwrotnicy, bo przekładając, iglica zahaczy nam o zamek i się zablokuje. Co de facto sprawi, że nie przełożymy zwrotnicy, a więc zamkniemy ją w pozycji zasadniczej na wprost. Kluczyk da się wyjąć tylko i wyłącznie w pozycji zaryglowanej. Kluczyka nie ma, co oznacza, że jest w nastawni w zamku, który sprawia, że można podać semafor wjazdowy lub wyjazdowy. Jeżeli tego kluczyka by tam nie było, to oznaczałoby, że najpewniej jest w rozjeździe, co jest równoznaczne z tym, że semafora podać nie można. I proszę Państwa, teraz jak mamy zamek w rozjeździe, zwrotnicy nie przełożę. Klinuje mi się po prostu od szpień. Tutaj w nastawni znajdziemy urządzenia przekaźnikowe. Typowo w takiej sytuacji zwrotnice nastawiane są elektrycznie. W tym celu wystarczy wciskać bądź podciągać przyciski na pulpicie. Ale proszę się przyjrzeć na kostkę zwrotnicy numer 4. Nie ma tam przycisku. To dlatego, że jest ona kluczowa. Wtedy uzależnienie z przekaźnikami osiąga się za pomocą zamka elektromagnetycznego. Zamek pod klapką, kluczyk. Chcę go przekręcić, żeby wyjąć, ale nie mogę. Dlaczego? Bo żeby mieć pewność, muszę jeszcze docisnąć przycisk. Podskakuje i jest biała klapka. I kluczyk w ręce. Żeby móc podać semafory, zwrotnica numer 4 musi być zaryglowana. Jak to sprawdzić? Kluczykiem. Wprawdzie tutaj jest napis WK1,
ale to dlatego, że jest powiązanie. Najpierw musimy otworzyć sobie wykolejnicę, a dopiero potem zwrotnicę. Wyciągamy kluczyk, otwieramy klapkę i próbujemy przekręcić, ale no, coś mi blokuje. Dopiero jak docisnę przycisk, tutaj podskakuje biała i mamy takie białe kreseczki. Mogę puścić i kluczyk mam w ręce. Mam kluczyk, z nim idę do wykolejnicy i świeci mi się czerwona lampka, a teraz się semafora podać nie da. Nie idzie, bo mam kluczyk i nie wiadomo, w jakim położeniu jest ten rozjazd, więc by było głupio, bo byśmy sobie pojechali na przykład na rozprócie. Właśnie mamy utwierdzony przebieg spod semafora A przez zwrotnicę numer 4 i teraz kluczyka powinniśmy nie wyciągnąć. Nie móc wyciągnąć. No rzeczywiście, naciskam i biała klapka mi się nie pojawia, no bo mamy przebieg utwierdzony. Szanowni Państwo, to wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam ponownie. Pamiętajcie też proszę, uzależniajcie swoje zwrotnice w przebiegach, choćby i kluczami.